Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam konsolę, którą już gdzieś tam w urywkach widzieliście w moim programie, czyli Super Nintendo Entertainment System. Zaczynamy. Konsola SNES miała swoją premierę w Japonii w roku 1990, w Stanach Zjednoczonych w 1991, a w Europie i Australii w 1992. Każdy z rynków dostał trochę inny model konsoli. Ta, którą trzymam w rękach, jest to wersja europejska. Wersja japońska nosiła nazwę Super Famicom i wyglądała niemalże tak samo jak europejska. Natomiast wersja amerykańska różniła się już całkowicie. Była inaczej zbudowana, jak również posiadała inne kartridże o zupełnie innym kształcie, które dało się włożyć do europejskiej konsoli tylko kiedy zastosowało się odpowiedni adapter. Konsola jest masywna i solidna, wykonana z szarego plastiku, który ma dużą tendencję do żółknięcia. Po bokach konsoli nie ma absolutnie nic. Z tyłu kratka i wyjścia. AC adapter, przełącznik kanałowy do anteny, RFV, czyli wyjście antenowe oraz multi-out, wyjście na nintendowski kabel AV. Z przodu są tylko gniazda padów, dwa gniazda, natomiast od frontu jest tutaj logo SNES-a charakterystyczne, klapka od kartridży, włącznik, przycisk reset i przycisk eject, który służy do wystrzeliwania kartridży. Kiedy wciskamy go, w środku takie dwie łopatki po bokach wypychają kartridż ku górze. No i jest tu oczywiście też logo Super Nintendo Entertainment System i dioda, która zapala się w momencie włączenia konsoli. Spód, tutaj są gumki, na których stoi konsola, tabliczka z szwarckim orzełkiem, ponieważ ten SNES, jak zapewne znaczna większość SNES-ów w naszym kraju, są to konsole sprowadzane z Niemiec, więc mamy tutaj wszystko po niemiecku na tej płytce. I tutaj jest jeszcze gniazdo EXT konektora do podłączania różnych przystawek, a raczej podstawek. Więc tyle tytułem budowy konsoli. Wygląd SNES-a może być dla co po niektórych znajomy, nawet jeśli nigdy nie mieli z tą konsolą do czynienia. A to pewnie dlatego, że niektóre Pegasusy sprzedawane w naszym kraju po prostu zżynały wygląd, znaczy stylistykę budowy od SNES-a. Choć oczywiście w środku posiadały elektronikę skopiowaną od Famicoma. To jednak wygląd zewnętrzny kojarzył się ze SNES-em. Konsola ta była bardzo popularna, sprzedała się na świecie w około 50 milionach egzemplarzy, z czego około 20 milionów poszło w samych Stanach Zjednoczonych, więc jest to bardzo duża liczba. Choć i tak sprzedała się w mniejszej liczbie sztuk niż jej starszy brat. A skoro wspomnieliśmy już o NES-ie, to wypadałoby porównać obu kuzynów, ponieważ SNES jest bezpośrednim następcą NES-a i cóż, jak widać, stylistyka zmieniła się całkowicie. Jedyne co jest kontynuowane w Super Nintendo to szara kolorystyka. Nie ma już tej dziwnej klapki, którą znamy z NES-a. Nie ma już wielkich kartridży. Znacznie zmieniły się nawet wtyczki padów. Kartridże teraz składają się od góry. Przyciski wszystkie są na górze konsoli, nie z boku, tak jak to było wcześniej. Młodszy brat Nintendo Entertainment System jest do niego kompletnie niepodobny. No i oczywiście konsola potrzebuje pada, więc tak wygląda pad od SNES-a. Pad ten jest jakby rozwinięciem pada od NES-a. Widać tutaj podobieństwa. Budowa się nieco zaokrągliła, ale krzyżak na przykład jest podobny, tyle że nieco większy. Przyciski Start Select są teraz w poprzek. No i przyciski AB również są. Oprócz nich dodano także przyciski X oraz Y, a także boczne przyciski L i R. Ogólnie pad jest dość wygodny w użyciu, ale bardzo lekki, przez co może sprawiać wrażenie tandetności.
ale zaręczam, że jest on wytrzymały i znosi naprawdę wiele i granie na nim jest całkiem w porządku. W porównaniu z padem od NES-a jest on znacznie wygodniejszy. Wtyczka od SNES-a wygląda podobnie, tylko te dziurki, te wtyczki są w rzędzie. To w padzie od NES-a były je tak jakby w dwuszeregu, więc tak to zmienili. Gry wydawane były na takich kartridżach i tutaj miały kartridże takie wcięcie, a to dlatego, że jak się je włożyło do konsoli i włączyło konsolę, to wtedy tutaj wysuwał się taki bolec, taki szeroki, który wchodził w to wcięcie i kiedy konsola była włączona, wtedy nie dało się wyjąć gry. Tak natomiast działa przycisk eject. Więc to jest taka blokada. Skoro już pokazałem grę, a mamy jeszcze czas, to odpalę teraz konsolę i zaprezentuję Wam dwie gierki. Jakieś takie pierwsze lepsze, żeby mieć ogólne wrażenie. Pierwsza gra, jaką zaprezentuję, to piłka nożna Super Soccer. Super Soccer, czyli jest to jakby kontynuacja gry Soccer, którą w Polsce znamy głównie z Pegasusa. Zagrajmy Anglią przeciwko... a niech będzie Meksyk. Tutaj poszli już twórcy trochę inaczej, bo jak pamiętamy, pierwszy Soccer na NES-ie to była gra z widokiem z góry. Tutaj chcieli zrobić taki pseudo 3D widok i zrobili go tak izometrycznie. Przez co, znaczy moim zdaniem jest to kiepskie rozwiązanie, bo boisko się wydaje przez to strasznie krótkie. Nawet jak jesteśmy pod własnym polem karnym, to wydaje nam się, jakby kurczę, kawałek było ledwie do bramki przeciwnika. Jakoś, no właśnie. No kurwa, znowu nie dadzą nagrać. Kurde, nie dadzą człowiekowi nagrać. Co bym się nie wziął za nagrywanie odcinka, to kurde zawsze ktoś musi zadzwonić albo coś, albo przyjść, nie wiem, jakiś taki mam pech. Jak się za coś wezmę, to mi ciągle przeszkadzają. Dobra, no w ogóle ciekawa sprawa. Tutaj pociąłem trochę, ale przez ten czas, kiedy byłem tam odebrać telefon, to gra cały czas nie była zapauzowana ani nic. Yeah! Gra nie była zapauzowana ani nic i w tym czasie bez mojego udziału i tak mi nie strzelili bramki. Ogólnie gra jest fajna. Tylko wolałbym mimo wszystko jednak widok z góry, chociaż tutaj możemy bardziej sobie popatrzeć na piłkarzy, a nie tylko na ich ramiona i głowy, ale mimo wszystko widok z góry jest bardziej, znaczy przynajmniej obraz boiska jest lepszy i w ogóle wyczucie tej piłki, jak ona leci, gdzie ona leci, w ogóle to też jest lepsze, bo tak to taki widok może być trochę mylący. No ale można się przyzwyczaić i gra jest całkiem przyzwoita. W porównaniu do innych piłek, jakie pokazałem lub pokażę ze starych konsol, to ta jest naprawdę przyzwoita. Chociaż też trudna, żeby nie było. No to w zasadzie tyle odnośnie tej gry. Teraz wyścigi F-Zero, wyścigi pojazdów futurystycznych. F-Zero jest to popularna gra na SNES-a. Są to takie futurystyczne wyścigi pojazdów w przyszłości, które wyglądają trochę jak połączenie samolotów z samochodem, takie poduszkowce można powiedzieć. No i gra była popularna, wyszło też kilka części na Game Boy Advance
Jak widać, ładna, kolorowa grafika. Trasy są ciekawe, to jest akurat pierwsza trasa w grze, to ta jest jakoś mało powalająca, ale później są fajne, kolorowe trasy. Dopałek nie ma, to znaczy nie ma żadnych broni, którymi można by wykluczać przeciwników. Natomiast no, sama gra jest fajna. Jak ktoś nie lubi Mario Karta ze względu na właśnie, że jest może zbyt kolorowy, zbyt dziecinny, to może być dobra alternatywa, bo też jest bardzo przyzwoita gra. Ostatnie okrążenie, no nie, jeszcze 3 zostały. Dużo okrążeń jest, ale nie będę tutaj jakoś się za bardzo zagrywał. W każdym razie bardzo fajna gierka. Bardzo relaksująca i przyjemna. Na wyższych poziomach trudności jest bardzo ciężko, ale tak na easy to można się pobawić dość przyjemnie. Ta trasa jest najłatwiejsza, no bo wiadomo, pierwsza, ale później są bardziej zawiłe, są różne takie hopki, więc jest ciekawie i są kolorowe. No to tyle odnośnie tej gry. Słowem podsumowania, konsola Super Nintendo była bardzo udana. Była najlepszą konsolą 16-bitową i ogólnie jedną z bardziej udanych konsol w historii. Pomimo tego, że, bo chyba zapomniałem o tym wspomnieć, ale w Stanach Zjednoczonych i Japonii ukazywało się sporo gier, które nigdy nie trafiały do Europy. I były to naprawdę wielkie hity, takie jak na przykład Final Fantasy czy Chrono Trigger. Dlatego my w Europie z naszymi SNES-ami jesteśmy nieco ubożsi. Ale mimo wszystko jest to naprawdę kawał solidnego sprzętu, na który jest bardzo dużo dobrych gier. Również można kupić przejściówkę albo nawet amerykańską konsolę i sprowadzać sobie gry. Super Nintendo to dobra inwestycja dla osób, które lubią retro gierki. Dlatego Wam polecam tę konsolę. Dzięki za uwagę i cześć.